Lekcja 1. Ostatnio trochę zaniepokoiłem się naszym związkiem. Hej Anna, wszystko w porządku. Wydajesz się trochę zmartwiony. Cześć, John. Tak, ostatnio trochę się martwię naszym związkiem. O nie, co ci przeszkadza? Cóż, czuję, że nie spędzaliśmy razem tyle czasu jak kiedyś. Wygląda na to, że oboje jesteśmy zawsze zajęci pracą i innymi zobowiązaniami. Rozumiem, jak się czujesz. To prawda, że oboje byliśmy ostatnio dość zajęci. Ale chcę, żebyś wiedziała, że nadal jesteś dla mnie bardzo ważna. Doceniam to, John. Po prostu tęsknię za jakościowym czasem, który mieliśmy kiedyś. Czułem się, jakbyśmy byli bardziej połączeni. Też za tym tęsknię, Anna. Może możemy podjąć świadomy wysiłek, aby nadać priorytet naszemu wspólnemu spędzeniu czasu. Moglibyśmy planować regularne randki lub znaleźć zajęcia, które oboje lubimy. To brzmi jak dobry pomysł. Byłoby miło poświęcić czas tylko dla nas dwojga. Zdecydowanie. Komunikacja jest kluczowa. Jeśli potrzebujesz czegoś konkretnego ode mnie lub jeśli masz jakieś obawy, daj mi znać. Chcę, żebyśmy mogli rozmawiać ze sobą otwarcie i szczerze. Dziękuję, John. Cieszę się, że możemy przeprowadzić tę rozmowę. Myślę, że ważne jest, abyśmy odpowiedzieli na te obawy i współpracowali, aby wzmocnić nasze relacje. Całkowicie się zgadzam, Anna. Relacje wymagają wysiłku i zrozumienia z obu stron. Zależy mi na tym, aby nasz związek był priorytetem. To wiele dla mnie znaczy, John. Wierzę, że możemy pokonać ten trudny punkt i wyjść silniejsi po drugiej stronie. Ja też, Anno. Wspierajmy się nawzajem, komunikujmy się otwarcie i dokonujmy niezbędnych zmian, aby zapewnić rozwój naszego związku. Możemy to zrobić razem. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie, John. Dziękujemy za wysłuchanie i chęć pracy nad naszym związkiem. Kocham Cię. Też Cię kocham, Anno. Zajmiemy się tym razem. Lekcja 2. Czułem się naprawdę niezmotywowany do nauki na nadchodzący egzamin. Hej Anno, czułam się naprawdę pozbawiona motywacji do nauki na nadchodzący egzamin. Po prostu nie mogę znaleźć napędu, aby zacząć. Rozumiem, jak się czujesz, John. Czasami nauka może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza gdy brakuje nam motywacji. Ale pamiętaj, ważne jest, aby pozostać skupionym i dawać wszystko, co w naszej mocy. Wiem, że masz rację, Anna. Po prostu nie mogę pozbyć się tego braku motywacji. Czy masz jakieś wskazówki, jak wrócić na właściwe tory? Cóż, jedną rzeczą, która mi pomaga, jest rozbicie materiału do nauki na mniejsze, łatwe do opanowania kawałki. W ten sposób wydaje się mniej przytłaczające i mogę zająć się jednym kawałkiem naraz. To brzmi jak dobre podejście. Przeglądałem cały program nauczania i to było zniechęcające. Rozbicie go na mniejsze części może uczynić go bardziej osiągalnym. Dokładnie, John. Świętuj małe zwycięstwa po drodze. Kiedy ukończysz sekcję lub osiągniesz cel nauki, nagradzaj się czymś, co lubisz, na przykład krótką przerwą lub ucztą. To świetny pomysł. Zapominam o nagradzaniu siebie za postępy. To może być dobrym motywatorem posiadanie tych małych nagród po drodze. Kolejną rzeczą, która mi pomaga, jest znalezienie rutyny nauki, która mi odpowiada.
Ustalenie spójnego harmonogramu i środowiska nauki może ułatwić uzyskanie właściwego sposobu myślenia. Naprawdę o tym nie myślałem. Zwykle uczę się, gdy tylko znajdę czas, ale może posiadanie ustalonej rutyny da mi większą strukturę i pomoże mi się skupić. Warto spróbować, John. Posiadanie dedykowanego czasu i miejsca nauki może zasygnalizować mózgowi, że nadszedł czas, aby się skupić. Postaraj się również wyeliminować zakłócenia w tym czasie, takie jak wyłączenie telefonu lub znalezienie cichej przestrzeni. Dam mu szansę. Wiem, że łatwo mnie rozpraszają powiadomienia i wiadomości. Stworzenie środowiska wolnego od rozpraszania z pewnością pomoże mi się lepiej skoncentrować. Na koniec pamiętaj o swoich celach i w pierwszej kolejności dlaczego się uczysz. Wizualizuj korzyści płynące z dobrego radzenia sobie na egzaminie i jak przyczyni się to do Twojego przyszłego sukcesu. Masz rację, Anna. Pamiętanie o moich celach może zapewnić motywację, której potrzebuję. Chcę dobrze sobie radzić na tym egzaminie, aby otworzyć możliwości mojej kariery. To jest duch, John. Bądź pozytywny i wierz w siebie. Masz wiedzę i możliwości, aby odnieść sukces. Po prostu rób to krok po kroku, a będę tutaj, aby Cię wspierać po drodze. Dziękuję, Anna. Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Już teraz czuję się bardziej zmotywowany. Zacznę rozkładać materiał i od razu ustalić rutynę nauki. To fantastyczne, John. Wierzę w Ciebie. Pamiętaj, że jesteś w stanie osiągnąć wielkie rzeczy. Powodzenia w nauce i nie wahaj się skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy. Doceniam to, Anno. Na pewno skontaktuję się, jeśli będę potrzebował pomocy. Jeszcze raz dziękuję za zachętę. Jestem gotów poradzić sobie z tym egzaminem z nowym poczuciem motywacji. Lekcja 3. Ustalenie jasnych celów na przyszły rok. Hej Anna, zastanawiałem się nad wyznaczeniem jasnych celów na przyszły rok. Co o tym myślisz? Cześć, John! To brzmi jak świetny pomysł. Posiadanie jasnych celów może dać nam kierunek i motywację do pracy nad czymś znaczącym. O jakich celach myślisz? Chcę skupić się na mojej karierze i rozwoju osobistym. Ostatnio czuję się trochę w stagnacji i myślę, że wyznaczanie jasnych celów pomoże mi zachować motywację i na dobrej drodze. To fantastyczne podejście, John. Ważne jest, aby nieustannie stawiać sobie wyzwania i dążyć do poprawy. Na jakich konkretnych obszarach swojej kariery i życia osobistego chcesz się skupić? W mojej karierze chcę wziąć na siebie więcej obowiązków przywódczych i rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Chcę również poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i networkingowe. Osobiście chcę nadać priorytet mojemu zdrowiu i sprawności fizycznej, regularnie ćwicząc i zdrowiej odżywiając się. To świetne cele, John. Bycie silnym liderem i doskonalenie swoich umiejętności z pewnością otworzy przed Tobą nowe możliwości. A dbanie o swoje zdrowie jest niezbędne dla ogólnego samopoczucia. A co ze mną? Masz jakieś sugestie dotyczące moich celów? Absolutnie, Anna. W swojej karierze możesz rozważyć poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego lub podejmowanie nowych wyzwań w pracy. Osobiście możesz skupić się na hobby lub pasji, która przynosi Ci radość i spełnienie. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym. Doceniam Twoje sugestie, John. Myślę, że przyjrzę się niektórym kursom lub warsztatom związanym z moją dziedziną.
Zawsze chciałem nauczyć się grać na instrumencie muzycznym. To może być dla mnie zabawny osobisty cel. To fantastyczne, Anna. Nauka instrumentu muzycznego może być świetnym sposobem na relaks i wyrażenie siebie. Jestem pewien, że Ci się spodoba. Wspólne wyznaczanie celów pozwoli nam również wspierać się i motywować po drodze. Masz absolutną rację, John. Posiadanie wspólnych celów wzmocni naszą więź i stworzy poczucie partnerstwa. Możemy świętować wzajemne osiągnięcia i zachęcać, gdy sprawy stają się trudne. Zdecydowanie, Anna. Zróbmy plan regularnego przeglądu naszych postępów i dokonywania niezbędnych zmian. Będziemy się wzajemnie odpowiedzialni i kibicować się nawzajem, gdy będziemy pracować nad naszymi celami. Brzmi jak plan, John. Cieszę się, że zobaczymy, co możemy wspólnie osiągnąć w nadchodzącym roku. Wspierajmy się nawzajem i uczyńmy rok 2024 rokiem wzrostu i osiągnięć. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Oto wyznaczanie jasnych celów, podejmowanie nowych wyzwań i maksymalne wykorzystanie nadchodzącego roku. Jestem wdzięczny, że masz Cię u boku. Pozdrawiam, John. Niech będzie to rok do zapamiętania! Lekcja 4. Zamiast tego chcę przeczytać więcej książek. Hej Anna, zastanawiałem się, ile czasu spędzam na przeglądaniu telefonu. Zamiast tego chcę czytać więcej książek. Co myślisz? Cześć, John! To świetny pomysł. Czytanie książek może być wspaniałym sposobem na relaks, naukę i poszerzenie wyobraźni. Myślę, że dobrym wyborem jest spędzanie mniej czasu na naszych telefonach, a więcej czasu z książkami. Całkowicie się zgadzam, Anna. Czuję, że spędzam tyle czasu bezmyślnie przewijając media społecznościowe lub przeglądając internet. Chcę podjąć świadomy wysiłek, aby odłączyć się od telefonu i zanurzyć się w dobrej książce. To zdecydowanie wyzwanie w erze cyfrowej, ale wierzę, że możemy to zrobić. Czytanie książek może zaoferować nam o wiele więcej głębi i wiedzy w porównaniu z ulotnymi treściami, które znajdujemy na naszych telefonach. To świetny sposób na poszerzenie naszych horyzontów i odkrywanie nowych pomysłów. Absolutnie, Anna. Brakuje mi poczucia zagubienia się w urzekającej historii lub zdobywania spostrzeżeń z prowokującej do myślenia książki. Myślę, że jest to ważne dla naszego rozwoju osobistego i stymulacji intelektualnej. Nie mogłem się bardziej zgodzić, John. Czytanie książek może również poprawić naszą koncentrację. Pozwala nam odłączyć się od ciągłego rozpraszania naszych telefonów i zaangażować się w bardziej wciągającą i uważną aktywność. To świetny punkt, Anna. Zauważyłem, że moja uwaga zmniejszyła się wraz ze wszystkimi cyfrowymi zakłóceniami. Czytanie książek może pomóc nam wyszkolić nasze umysły, aby skupić się przez dłuższy czas i zagłębiać się w historię lub temat. Dokładnie, John. I nie zapominajmy o radości i relaksie, jakie może przynieść czytanie. To spokojna i przyjemna aktywność, która pozwala nam uciec od zajętości codziennego życia. To prawda, Anna. Chcę mieć zwyczaj spędzania czasu na czytanie każdego dnia. Może nawet wybierzemy książkę do wspólnego przeczytania i omówię ją później. To brzmi cudownie, John. Wspólne czytanie nie tylko pomoże nam zachować motywację, ale także da nam możliwość łączenia się i nawiązania więzi w ramach wspólnych historii lub pomysłów. Może to być zabawne i wzbogacające doświadczenie. Jestem tym podekscytowana, Anno. Zobowiązujmy się do czytania większej liczby książek i ograniczenia korzystania z telefonu.
Możemy stworzyć przytulny kącik do czytania w naszym domu i uczynić go częścią naszej codziennej rutyny. Jestem w środku, John. Przyjrzyjmy się książkom priorytetowo i uczyńmy je cenną częścią naszego życia. Wierzę, że przyniesie nam wielką radość, wiedzę i poczucie spełnienia. Pozdrawiam, Anno. Oto przyszłość wypełniona urzekającymi historiami, osobistym rozwojem i radością czytania. Lekcja 5. Dobre relacje w pracy z moim szefem i kolegami. Cześć Anna. Chciałem z Tobą porozmawiać o dobrych relacjach zawodowych z moim szefem i kolegami. Co myślisz o budowaniu silnych relacji w miejscu pracy? Cześć, John! Budowanie dobrych relacji z szefem i współpracownikami ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego środowiska pracy. Sprzyja pracy zespołowej, współpracy i ogólnej satysfakcji z pracy. Jakie konkretne aspekty swoich relacji zawodowych chcesz omówić? Cóż, chcę nawiązać otwartą komunikację z moim szefem i kolegami. Uważam, że jasna i uczciwa komunikacja jest kluczem do budowania zaufania i zrozumienia. Chcę móc otwarcie wyrażać swoje pomysły i obawy oraz aktywnie słuchać innych. To świetne podejście, John. Otwarta komunikacja tworzy wspierające i współpracujące środowisko. Pozwala każdemu wnieść swoje pomysły i perspektywy, prowadząc do lepszego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Absolutnie, Anna. Chcę też okazać szacunek i uznanie dla mojego szefa i kolegów. Uznanie ich wysiłków i wkładu może znacznie przyczynić się do budowania pozytywnych relacji. Chcę stworzyć kulturę wzajemnego szacunku i wsparcia. To fantastyczny sposób myślenia, John. Wyrażanie wdzięczności i uznanie za ciężką pracę szefa i współpracowników może wzmocnić Twoje więzi i sprzyjać poczuciu koleżeństwa. Pomaga budować pozytywną atmosferę pracy. Chcę też być rzetelnym i wspierającym członkiem zespołu. Chcę być kimś, na kim moi koledzy mogą polegać i oferować moją pomoc w razie potrzeby. Budowanie silnych relacji zawodowych wymaga bycia przy sobie i wspólnej pracy na rzecz wspólnych celów. To świetna postawa, John. Bycie rzetelnym członkiem zespołu, który oferuje wsparcie i współpracę, pomaga budować zaufanie i sprzyja poczuciu jedności. Ważne jest, aby pamiętać, że osiągamy więcej, pracując razem. Zdecydowanie, Anna. Na koniec chcę być otwarty na opinie i konstruktywną krytykę. Wierzę, że otrzymywanie informacji zwrotnych z otwartym umysłem i wykorzystanie ich do poprawy pokazuje moje poświęcenie rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Pomaga również wzmocnić relacje z moim szefem i kolegami. To świetny punkt, John. Otwartość na informacje zwrotne pokazuje pokorę i chęć uczenia się. Tworzy środowisko, w którym każdy czuje się komfortowo, dzieląc się swoimi przemyśleniami i pomysłami, prowadząc do ciągłego doskonalenia. Cieszę Absolutnie, się, że się zgadzasz, John. Anna. Myślę, Budowanie że silnych skupiając relacji się na zawodowych otwartej wymaga czasu komunikacji, i wysiłku, szacunku, ale warto. wsparciu i byciu otwartym na Zwiększa informacje satysfakcję zwrotne, z pracy mogę i budować silne produktywność. relacje zawodowe z moim szefem Jestem i współpracownikami. że dzięki Ważne swojemu jest, aby pozytywnemu stworzyć nastawieniu pozytywne i i oparte poświęceniu na stworzysz współpracy wspaniałe środowisko pracy. pracy dla siebie i osób wokół Ciebie. Dziękujemy za wsparcie, Anna. Doceniam Twoją zachętę. Nadal uczmy się i rozwijajmy się razem, zarówno osobiście, jak i zawodowo. Oto budowanie silnych relacji zawodowych i osiąganie sukcesu w naszej karierze. Pozdrawiam, John. Jestem wdzięczny, że jesteś moim partnerem w tej podróży.
Wspierajmy się nawzajem i dążmy do doskonałości w naszych relacjach zawodowych. Lekcja 6. Jestem teraz taka zmęczona. Cześć Anna. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem teraz taka zmęczona. Myślę, że nazwę to nocą i pójdę do łóżka. Cześć, John. Całkowicie rozumiem. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i uzyskać odpoczynek, którego potrzebujesz. Dobry sen może zdziałać cuda dla twojej energii i ogólnego samopoczucia. Masz absolutną rację, Anna. Miałem długi dzień i czuję, że mój poziom energii spada. Wiem, że dobry sen pomoże mi się naładować i być gotowym na nowy dzień jutra. To mądra decyzja, John. Sen odgrywa istotną rolę w naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Pozwala naszemu ciału na naprawę i odmłodzenie, a także pomaga poprawić naszą koncentrację i zdolności poznawcze. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Uważam, że kiedy jestem wypoczęty, jestem bardziej produktywny i mam jaśniejszy umysł. To niesamowite, jak bardzo dobry sen może pozytywnie wpłynąć na naszą wydajność i ogólny nastrój. Naprawdę tak jest, John. Więc śmiało i zdobądź resztę, której potrzebujesz. Upewnij się, że stworzysz wygodne i relaksujące środowisko snu i spróbuj odłączyć się od ekranów przed snem. Może pomóc zasygnalizować twojemu ciału, że nadszedł czas na odpoczynek i przygotowanie się do snu. Dziękuję za przypomnienie, Anno. Na pewno będę o tym pamiętać. Stworzę spokojną i przytulną atmosferę i unikam wszelkich stymulujących czynności przed snem. Ważne jest, aby przygotować się na spokojny sen. Taki jest duch, John. Pamiętaj, aby nadać priorytet samoopiece i dać sobie pozwolenie na odpoczynek. Dbanie o dobre samopoczucie jest niezbędne dla ogólnego zdrowia i szczęścia. Śpij dobrze, a jutro cię dogonię. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje zrozumienie i wsparcie. Miłej nocy, a wkrótce z Tobą porozmawiam. Lekcja 7. Wprowadziłem kilka zmian i jestem ciekawy, czy je zauważyłeś. Cześć Anna. Chciałem zapytać, czy zauważyłeś dzisiaj coś innego w domu? Wprowadziłem kilka zmian i jestem ciekawa, czy je zauważyłeś. Cześć, John! Och, jestem zaintrygowany. Cały dzień wchodziłem i wychodziłem, ale pozwól, że przyjrzę się bliżej. Och, widzę! Zmieniłeś meble do salonu, prawda? Wygląda świetnie. Tak, rozumiesz, Anna. Pomyślałem, że nadszedł czas na małą zmianę i chciałem stworzyć inny układ, aby uzyskać świeży wygląd. Cieszę się, że zauważyłeś i podoba mi się. To zdecydowanie miła zmiana, John. Myślę, że nowy układ otwiera przestrzeń i czyni ją bardziej zachęcającą. Dobrze zrobione! Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją opinię. Czasami małe zmiany mogą mieć duży wpływ na to, jak czuje się pokój. Cieszę się, że ma pozytywny wpływ. Absolutnie, John. Pokazuje, że zwracasz uwagę na szczegóły i masz dobre oko do projektowania. Zawsze orzeźwiające jest widzieć przestrzeń przekształconą w prosty, ale skuteczny sposób. Mówiąc o zmianach, czy sprzątałeś już kuchnię? Pamiętam, że rozmawialiśmy o zmianach w pracach domowych i chciałem się upewnić, że nie przegapię swojej kolei. Ach, tak. Wcześniej sprzątałam kuchnię. Myślałem, że to moja kolej na podstawie naszej umowy, więc się tym zająłem. Ale dziękuję za sprawdzenie, John.
To wspaniałe, że nadążamy za naszymi wspólnymi obowiązkami. To cudowne, Anna. Doceniam Twój wysiłek i utrzymanie porządku. Ważne jest dla nas, abyśmy razem utrzymywali czystą i schludną przestrzeń życiową. Absolutnie, John. Dzieląc się obowiązkami domowymi, możemy stworzyć harmonijne środowisko życia i zmniejszyć obciążenie pracą dla nas obojga. Chodzi o pracę zespołową. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Praca zespołowa sprawia, że wszystko jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Jestem wdzięczny, że jesteś moim partnerem w utrzymaniu naszego domu. Podobnie, John. To przyjemność dzielić się z Tobą tymi obowiązkami. Kontynuujmy komunikację i wspierajmy się nawzajem w utrzymaniu czystości i komfortu naszej przestrzeni życiowej. Zdecydowanie, Anna. Razem możemy stworzyć przytulny i zadbany dom. Jeszcze raz dziękuję za zauważenie zmian i dbanie o kuchnię. Cenię naszą pracę zespołową. Witaj, John. To moja przyjemność. Kontynuujmy dobrą pracę i cieszmy się naszym pięknym domem. Lekcja 8. Dziękuję za polecenie mi tej księgarni. Cześć, Anna. Chciałem tylko podziękować za polecenie mi tej księgarni. Odwiedziłem go wczoraj i było fantastycznie. Cześć, John. Zapraszamy. Cieszę się, że podobała Ci się księgarnia. Co Ci się w tym podobało? Przede wszystkim atmosfera była tak przytulna i zachęcająca. Miał szeroki wybór książek i spędzałem godziny odkrywając różne gatunki. Znalazłem też kilka książek, które chciałem przeczytać od jakiegoś czasu. Wspaniale to słyszeć, John. Cieszę się, że atmosfera była przyjazna i że mieli książki, którymi byłeś zainteresowany. Czy znalazłeś jakieś ukryte klejnoty lub odkryłeś nowych autorów? Absolutnie, Anna. Natknąłem się na książkę nowego autora, o której wcześniej nie słyszałem, a streszczenie mnie zaintrygowało. Postanowiłem spróbować, więc jestem podekscytowany, że wkrótce się w tym zanurzę. Zawsze ekscytujące jest odkrywanie nowych autorów i poszerzanie horyzontów czytania. To fantastyczne, John. Odkrywanie nowych autorów i gatunków to jedna z radości odwiedzania księgarni. To jak wyruszenie w przygodę na kartach książki. Cieszę się, że jesteś otwarty na próbowanie czegoś nowego. Zdecydowanie, Anna. Twoja rekomendacja była odpowiednia i doceniam to. Zawsze dobrze jest mieć wiarygodne źródło rekomendacji książkowych. Cieszę się, że mogę kontynuować eksplorację księgarni i odkrywać więcej literackich skarbów. Cieszę się, że to słyszę, John. Z przyjemnością dzielę się rekomendacjami i pomagam znaleźć przyjemne lektury. Książki mogą przenosić nas do różnych światów i wzbogacić nasze życie. Na pewno tak, Anno. Jestem wdzięczny za wskazówki i nie mogę się doczekać omówienia książek, które przeczytaliśmy w przyszłości. Zawsze miło jest dzielić się naszymi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Absolutnie, John. Cieszę się, że usłyszę Twoje przemyślenia na temat książek, które wybrałeś. Kontynuujmy wymianę rekomendacji i prowadźmy znaczące dyskusje na temat literatury. To wspaniały sposób na łączenie się i uczenie się od siebie nawzajem. Zgadzam się, Anna. Jeszcze raz dziękuję za wskazanie mi właściwego kierunku. Zdecydowanie częściej odwiedzam tę księgarnię. Oto wiele innych literackich przygód. Witaj, John. Cieszę się, że mogłem pomóc.
Pozdrawiam do odkrywania nowych światów poprzez książki. Ciesz się czytaniem i kontynuujmy rozmowę o książkach. Lekcja 9. Czy pomyślałeś, że udostępniłem zdjęcie, które zrobiliśmy dzisiaj na Facebooku? Cześć Anna. Chciałem zapytać, czy miałbyś coś przeciwko, gdybym udostępnił zdjęcie, które zrobiliśmy dzisiaj na Facebooku? Wyszło naprawdę miło i pomyślałem, że byłoby miło podzielić się nim z naszymi przyjaciółmi. Cześć, John! Nie mam nic przeciwko. Myślę, że to świetny pomysł, aby udostępnić zdjęcie. Zawsze fajnie jest dzielić się naszymi doświadczeniami i wspomnieniami z przyjaciółmi w mediach społecznościowych. Wspaniale to słyszeć, Anna. Chciałem się tylko upewnić, że czujesz się z tym komfortowo. Myślę, że nasi przyjaciele z przyjemnością zobaczą zdjęcie i jest to fajny sposób, aby informować ich o tym, co robiliśmy. Absolutnie, John. Zgadzam się, że udostępnianie zdjęć to fajny sposób na nawiązanie kontaktu z naszymi przyjaciółmi i rzucenie im wglądu w nasze życie. To sposób na dzielenie się chwilami radości i stworzenie poczucia wspólnoty, nawet gdy jesteśmy fizycznie oddzieleni. Cieszę się, że tak myślisz, Anna. Pójdę dalej i opublikuję zdjęcie. Upewnię się, że również cię oznaczę, aby nasi znajomi mogli zobaczyć to również na twoim profilu. Brzmi dobrze, John. Otagowanie mnie to świetny pomysł, aby nasi wspólni przyjaciele mogli łatwo znaleźć zdjęcie. Dziękuję za rozważenie tego. Z niecierpliwością czekam na reakcje i komentarze naszych przyjaciół. Witamy, Anno. Ważne jest, aby szanować wzajemne preferencje, jeśli chodzi o udostępnianie zdjęć. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. Idźmy dalej i podzielmy się tym wspaniałym wspomnieniem z naszymi przyjaciółmi. Absolutnie, John. Podzielmy się radością. Jestem wdzięczny, że uchwyciłem ten moment z tobą i jestem pewien, że nasi przyjaciele też to docenią. Oto tworzenie i dzielenie się pięknymi wspomnieniami. Pozdrawiam, Anno. Jeszcze raz dziękuję za otwartość na udostępnianie zdjęcia. To kolejne wspomnienie do pielęgnowania i sposób na pozostanie w kontakcie z naszymi bliskimi. Lekcja 10. Popularna nowa gra online. Cześć Anna. Czy słyszałeś o nowej grze online, o której wszyscy mówili? Myślę, że fajnie byłoby to wypróbować. Cześć, John! Nie, jeszcze o tym nie słyszałem. Jak nazywa się ta gra? Powiedz mi więcej. Nazywa się Adventure Quest. Jest to gra fabularna dla wielu graczy, w której gracze wykonują zadania, walczą z potworami i wspólnie odkrywają wirtualny świat. Słyszałem, że ma oszałamiającą grafikę i wciągające wrażenia z rozgrywki. To brzmi interesująco, John. Lubię grać w gry, które pozwalają na współpracę i eksplorację. Czy jest dostępny na różnych platformach? Tak, Anna. Jest dostępny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach, dzięki czemu możesz wybrać platformę, która najbardziej ci odpowiada. Myślę, że to świetny sposób na zabawę i wirtualnie spędzenie czasu razem. To brzmi jak plan, John. Zawsze jestem gotowy na wypróbowanie nowych gier, zwłaszcza gdy możemy grać razem. Spróbujmy i zobaczmy, co ma do zaoferowania ten wirtualny świat. Niesamowite! Pobieram grę i stworzę nasze postacie. Możemy rozpocząć zadania, połączyć siły z innymi graczami i zobaczyć, co możemy odkryć. To będzie ekscytująca przygoda. Poliz mnie, John. Nie mogę się doczekać, aby zbadać z wami grę i zobaczyć, jakie wyzwania i skarby nas czekają.
Upewnijmy się, że zaplanowaliśmy kilka sesji gier, abyśmy mogli wspólnie zagłębić się w ten wirtualny świat. Zdecydowanie, Anna. Ważne jest, aby poświęcić poświęcony czas na nasze sesje gier. W ten sposób możemy w pełni zanurzyć się w grze i w pełni cieszyć się doświadczeniem. Zgadzam się, John. Zróbmy z tego regularną aktywność i baw się dobrze. Będzie to nie tylko zabawne, ale jest to także świetny sposób na nawiązanie więzi i dzielenie się śmiechem. Absolutnie, Anna. Gry mogą być świetnym sposobem na relaks, dobrą zabawę i wzmocnienie naszej przyjaźni. Cieszę się, że mogę wyruszyć w tę nową przygodę z Tobą w Adventure Quest. Podobnie, John. Zanurzmy się w grę i stwórzmy trwałe wspomnienia. Dziękuję za podzielenie się ze mną tą ekscytującą nową grą. Zawsze wspaniale jest wspólnie odkrywać nowe wirtualne światy.